Cześć, witajcie. Minęło 2 lata od momentu, kiedy na Ukrainie wybuchła wojna. To czas, który dla mnie i dla Was również powinien być czasem refleksji i wielu przemyśleń. Ja patrząc na ten konflikt, cały czas analizuję, co, co należy zrobić, jak się przygotować, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej sytuacji, która tam jest. Jak pamiętacie, jeszcze tak do niedawna, bo praktycznie przed wojną na Ukrainie mówiło się, że Europa praktycznie zawsze będzie wolna, że jesteśmy narodami, które potrafią się we wszystkich kwestiach porozumieć, dogadać. Okazuje się, że jednak nie. Wojna pokazała na Ukrainie, że dotyczy również Europy, dotyczy również naszych narodów i to, co tam się dzieje, jest wojną w pełnym tego słowa znaczeniu. Sytuacja, która tam jest, pokazuje jasno, że mimo podpisanych umów, podpisanych zobowiązań i tego, że niby wojna ma być teraz taka bardziej dla człowieka w tym sensie, że ma chronić cywili, okazuje się, że nie, że tak nie jest, że jest tam bardzo dużo tragedii rodzin, tragedii dzieci, tragedii kobiet. Ja, słuchajcie, jak wiecie, byłem również na wojnie w Zatoce Perskiej. Tam mogłem zobaczyć tą wojnę, która była poza Europą, do której tutaj w Europie nikt za bardzo nie nawiązywał, która pojawiała się w mediach, ale była traktowana raczej w formie takiej ciekawostki. Natomiast wtedy, kiedy wybuchła na Ukrainie, zaczęto się nią interesować. Ja również, w związku z tym, że jestem żołnierzem i też poproszono mnie o to, czy moja wiedza może posłużyć ku temu, żeby tam pomagać, zdecydowałem się i pojechałem. Zobaczyłem z bliska, jak to wygląda u nas w Europie, jakie są trendy, czy, czy jest ona inna, jakie miałbym wyobrażenie o tej wojnie w Europie. No, okazało się, że wojna ma to do siebie, że pod jednym kątem się nigdy nie zmienia. Okrucieństwo, bestialstwo i tragedia pozostaje ta sama. Miałem okazję również szkolić żołnierzy i też to, co dzisiejsze czasy nam oferują, ten niesamowity postęp technologiczny i praktycznie to, co wczoraj było bardzo nowoczesne, dzisiaj już jest stare. Pewne rzeczy się nie zmieniły, bo niektórzy strategzy mówili o tym, że nie będzie się wykorzystywać już na taką skalę czołgów, nie będzie się wykorzystywać piechoty w tego właśnie słowa znaczeniu, a jednak okazuje się, że te elementy pozostały, ale doszły te elementy elektroniczne, czyli przede wszystkim drony, które dzisiaj jakby nawet i w przekazach medialnych cały czas przebijają się i jakby też docierają do naszej wyobraźni. Słuchajcie, musimy mieć świadomość tego, że to, co tam się dzieje, z każdym dniem powinno budzić w nas nie tyle, i nie chcę straszyć, jakiś niepokój, ale powinno budzić w nas chęć do tego, żeby być przygotowanym, żeby jeżeli coś tak niedobrego wydarzyłoby się w naszym pobliżu albo dotyczyło już nas samych, to żebyśmy potrafili sobie wtedy jakoś poradzić. Miejmy nadzieję, mimo, że mimo wszystko to, o czym mówimy i to, o czym przestrzegamy, nie będzie miało miejsca i za jakiś czas ta sytuacja wróci do normy, ludzie będą mogli wrócić
do domu, młodzież do szkół, dzieci do przedszkoli, a rodziny do normalnego życia. Ale to są nasze życzenia. Przetrwanie. Słowo niby bardzo proste, natomiast jeżeli zagłębimy się w sens, to okaże się, że jest wiele składowych, które są potrzebne, aby móc przetrwać. Najprościej mówiąc, każdy z nas chce żyć, a żeby żyć, to musi zrobić wszystko, żeby przetrwać w tych sytuacjach, które nam zagrażają. Umieć poradzić sobie z tymi sytuacjami, które mogą nas spotkać. Całkowicie inaczej będzie to się miało do warunków wojennych, a całkowicie inaczej do obecnych, w których my żyjemy, ponieważ na co dzień spotykamy się z problemami, które podczas konfliktu wojennego, będą całkowicie w innym wymiarze. Przetrwanie w czasie konfliktu wojennego i sytuacji kryzysowych. Można by powiedzieć, że tutaj zaczyna się ten nowoczesny survival. Survival, który składa się z wielu elementów. Dlatego, że to, co dzisiaj potrzebne jest nam na co dzień do życia i bez czego nie potrafimy się obyć, najprawdopodobniej wtedy, kiedy będzie konflikt, nie będziemy mogli z tego korzystać. Wtedy utracimy te rzeczy, które dla nas dzisiaj są przedmiotami i rzeczami, które jakby współistnieją, które pozwalają nam normalnie żyć. Najprawdopodobniej stanie się tak, że utracimy to, co dzisiaj jest podręcznym narzędziem każdego z nas. Utracimy telefony, utracimy łączność. Wtedy okaże się, że tak jak mogliśmy na co dzień, każdego dnia coś sprawdzić, na przykład w jednym z portali, czy to w przeglądarce internetowej, okaże się to niemożliwe. Nie będziemy mogli skorzystać z bardzo ważnej rzeczy, która jest w każdym telefonie, czyli z nawigacji, GPS-u. Słuchajcie, jest to bardzo poważny problem, ponieważ większość z nas praktycznie dzisiaj nie funkcjonuje bez nawigacji. Dzisiaj mapa staje się troszeczkę takim przedmiotem, który spotyka się raczej już w muzeum, a mówi się o nim jako o swego rodzaju ciekawostce. Oczywiście wojsko korzysta z map i te mapy są, ale też dlatego, że jest nowa technologia, w większości przypadków korzystamy z urządzeń elektronicznych. Natomiast my, będący poza konfliktem, czyli jako cywile, raczej nie będziemy mieć dostępu do tej technologii. Więc musimy wrócić do czegoś, co jest proste, do czegoś, co nie korzysta ze źródeł energii, z map, serwerów i tym podobnym. Można by powiedzieć, że nasza definicja przeżycie, przetrwanie właśnie zawiera się w tym, że będziemy musieli zmienić swój tryb. Tryb wykorzystywania rzeczy, które były do tej pory dla nas rzeczami, które były praktycznie bez których nasze życie wydawało nam się nieodzowne. Czy jest to łatwe? Okazuje się, że kiedy o tym rozmawiamy, tak, natomiast kiedy przychodzi tak zwana praktyka, okazuje się, że właśnie te niby drobne rzeczy, typu brak telefonu, brak nawigacji, to, że na co dzień większość czasu, jeżeli pokonujemy jakiś dystans, jeździmy do pracy, używamy środków lokomocji, natomiast jeżeli zaczniemy chodzić, okazuje się, że wiele z tych rzeczy będzie dla nas już trudna. Dlatego też słuchajcie, jeżeli damy sobie radę bez tych wszystkich udogodnień, które dzisiaj mamy i będziemy wiedzieć, jak to zrobić, to mamy bardzo duże szanse na to, aby właśnie przetrwać. Muszę tu jeszcze dopowiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo jeżeli odejmiemy te wszystkie udogodnienia, które mamy w dzisiejszym świecie, to musimy pamiętać o tym, żeby być też właśnie przygotowanym na ten trudny czas. I tak naprawdę to nie będzie wymagało od nas zbyt dużo wysiłku czy zbyt dużo środków. Jednak będzie od nas wymagało tego, żeby poświęcić czas
i wiedzieć tak naprawdę, co mamy przygotować, bo to będzie kluczem do tego, żeby przetrwać. Tak jak pamiętacie, moment, w którym rozpoczęła się wojna na Ukrainie, w telewizji polskiej, na każdym kanale i w każdej stacji można było zobaczyć sceny, które miały miejsce w stolicy Ukrainy, w Kijowie. Co było charakterystycznego na tamten moment? Że wszyscy nagle stwierdzili, że miejsce, w którym się znajdują, jest niebezpieczne. I większość mieszkańców Kijowa postanowiła opuścić miasto. Pamiętacie, jak przekazy telewizyjne pokazywały ogromne korki, tłumy ludzi, którzy zbierali się na dworcach kolejowych, przy autostradach i w pewnym momencie nastąpił paraliż. Paraliż komunikacyjny, ponieważ okazało się, że drogi zostały zakorkowane, nie można było wyjechać. Na stacjach zrobił się, mówiąc delikatnie, bałagan organizacyjny. Oczywiście Ukraińcy na tyle, na ile mogli i byli przygotowani w tamtym czasie, próbowali to wszystko na bieżąco układać tak, żeby nie było chaosu, żeby nie było dodatkowych ofiar. Jednak zawsze jest tak, że można być lepiej przygotowanym, że można mieć ułożony plan, tak, jeżeli taka sytuacja wystąpi, jak się zachować. I teraz trzeba zacząć od tego, że każdy z nas może już taki plan mieć ułożony. Plan, który przewiduje, że jeżeli coś się wydarzy, to ja i moja rodzina robimy to, co dla nas w tym momencie będzie najbezpieczniejsze. To oczywiście jest proces także takiego naszego wspólnego domowego planowania, ale żeby to zaplanować, po prostu musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne, jakie informacje musimy mieć, co musimy zgromadzić, na co musimy zwrócić uwagę podczas przygotowania. Troszeczkę jest tych aspektów, ale uwierzcie, że są to rzeczy, które każda rodzina, każdy z nas jest w stanie zrobić, przygotować się po to, żeby wtedy, kiedy przyjdzie, a mam nadzieję, że taka sytuacja nie przyjdzie, czas, w którym te umiejętności będą nam potrzebne. Po co nam jest kurs? Po co nam są te umiejętności? Tak jak, tak jak wspomniałem o tym wcześniej, żeby móc sobie w takiej sytuacji poradzić, musimy mieć pewne rzeczy, które pozwolą nam w tej pierwszej fazie, w tych pierwszych dniach, a te pierwsze dni zawsze podczas każdego konfliktu i takiej sytuacji, która miała miejsce na Ukrainie, są właśnie kluczowe. Dlatego, że większość z nas po prostu panikuje. Mówiąc po ludzku, boi się, szuka pomocy. Okazuje się, że nagle wszystko to, co w czasie pokoju jest łatwe, właśnie w czasie wojny staje się bardzo trudne. Jeszcze mamy perspektywę i wrażenie tego, że za chwilę coś może nas zaatakować, coś może spaść, gdzieś może nastąpić eksplozja. Dlatego te umiejętności, które mamy, dają nam tą pewność siebie, pozwolą nam po tych pierwszych minutach, czy może po tych nawet pierwszych godzinach zacząć myśleć, zacząć układać nasz plan działania. Oczywiście nasz plan musi być dostosowany do naszych możliwości i do tego, co posiadamy, i przede wszystkim do tego, gdzie żyjemy i gdzie mieszkamy. Bo pamiętajmy, że każda rodzina, czy każdy z nas ten plan będzie miał zupełnie inny. Oczywiście, jeżeli żyjemy w jakiejś zbiorowości i społeczności, to też może być tak, że możemy się organizować. I to jest też bardzo ważny aspekt, ponieważ jeżeli potrafimy się zorganizować w tych małych społecznościach, jeżeli mieszkamy w mieście, to może być to klatka schodowa, na której mieszkamy, znamy sąsiadów i mamy przygotowany taki plan, że gdyby coś się działo, to razem działamy, razem sobie pomagamy i wtedy nam jest łatwiej. Pamiętajcie, że to wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujecie. Jeżeli mieszkacie w małych miejscowościach, które przykładowo nie posiadają tak zwanej infrastruktury krytycznej, nie są to elektrownie czy inne ważne
ważne zakłady, czy to przemysłowe, czy instalacje wojskowe, to też nie jest tak, że musimy natychmiast gdzieś uciekać. Dlatego tak ważnym jest to, żeby przeprowadzić tą analizę i wiedzieć, jak mam postępować. Oczywiście my postaramy się Wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę, jak przez to przejść, jaki przygotować plan i jak działać. Podkreślę tylko jedną rzecz, że najważniejsze jest to, żeby te pierwsze, my to nazywamy około 72 godzin, w tym czasie właśnie zadziałać według planu, który my sobie stworzymy na potrzeby rodziny, na potrzeby najbliższych, ewentualnie dla samego siebie. Bo też pewnie niektórzy z Was mogą nie mieć rodzin, albo są po prostu żyją samotnie. Patrząc na moje doświadczenie wojskowe, na to, co musiałem robić i jak się szkolić, żeby dojść do pewnego poziomu i radzić sobie z właśnie stresem i z tymi wszystkimi trudnościami, które mnie spotykały podczas wykonywania zadań, to nasza mentalność, nasza psychika odgrywa niebagatelną rolę. Jak sobie z tym radzić? No, jest wiele sposobów i wiele szkół. Ale tak jak we wszystkich dziedzinach, w których uczymy się czegoś, to także ta właśnie sfera polega na tym, iż do pewnych rzeczy dochodzimy małymi krokami. To znaczy, to nie jest tak, że wystarczy, że powiemy sobie: będę silny, dam radę, przetrwam. To jest mimo wszystko jakiś tam proces, który tworzy się każdego dnia poprzez to, jaki mamy sposób życia. Nawet to się wiąże z tym, jaki mamy zawód, jakie mamy relacje między członkami rodziny, między sąsiadami. My podczas służby wykorzystywaliśmy takie właśnie trzy poziomy, które mówiły o naszym stanie psychicznym, o tym, jak się czujemy. I żeby było nam łatwiej, to porównam to do świateł, które widzicie na ulicy. Większość z Was zapewne porusza się pojazdami, więc nie jest Wam obce światło zielone, światło żółte i światło czerwone. Jak się domyślacie, te światła opisują nasz stan emocjonalny. W większości i tak powinno być. Jesteśmy na poziomie zielonym. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy większego stresu, że funkcjonujemy normalnie, że nawet i puls nasz jest w tym tak zwanym średnim zakresie spoczynkowym. Lub w zależności od tego, czy się poruszamy, chodzimy, ono po prostu sukcesywnie wzrasta. Ale nazywamy to takim stanem normalnym. Natomiast ten drugi poziom, czyli poziom żółty, w którym zaczyna do nas docierać informacja, że może być zagrożenie, czyli możemy to też również przełożyć na to, co otrzymujemy w na przykład przekazach informacyjnych, tak? Bo nagle otrzymujemy informacje ogólne, które jakby nie budzą naszego strachu, czy może naszych obaw, ale nagle, gdy otrzymujemy informację, że coś może się wydarzyć, to ten nasz poziom, że tak powiem, nasz poziom uwagi wzrasta. My to określamy, że wtedy wchodzimy na tak zwany poziom żółty. Coś zaczyna się dziać, zaczynam o czym myśleć. I powiem teraz o tym poziomie najwyższym. Poziom czerwony. Poziom, który dla nas jest poziomem, w którym już funkcjonujemy, czy musimy wykonywać jakieś czynności pod ogromną presją, w tak zwanym bardzo wysokim stresie. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że no niestety na tym poziomie czerwonym nie jesteśmy w stanie zbyt długo działać. Po prostu następuje
mocne zmęczenie. Pewnie o tym słyszeliście, bo można o tym wiele przeczytać. Kwestia przykładowo, która dotyczy żołnierzy, którzy wyjeżdżają na misję, czyli, że tak powiem, zespół pourazowy pola walki, PTSD. On właśnie jest spowodowany tym, że będąc na tym najwyższym poziomie czerwonym, nastąpiło już takie przełamanie, że są te tak zwane urazy nieodwracalne, że coś zostaje w naszej psychice. Mówię o tym dlatego, że nawet jako cywile my się też również z tym spotkamy. Bo wtedy, kiedy będziecie w strefie, w której nie spodziewacie się tego, że ktoś może was zaatakować, że coś może się wydarzyć, będziecie w miarę spokojni i będziecie na poziomie zielonym. Ale jeżeli za chwilę będą docierać do was informacje, że coś się zbliża, że przykładowo zbliżają się wojska przeciwnika, że może być atak rakietowy, zaczniecie o tym myśleć i będziecie w tym poziomie żółtym. No i ten poziom najwyższy, bo jeżeli się okaże, że za chwilę usłyszymy eksplozję, zawyją syreny, że trzeba się ewakuować, chować do schronów na przykład, to okaże się, że jesteście na tym najwyższym poziomie stresu. Wtedy bardzo trudno jest działać, ponieważ czasami człowiek wykonuje irracjonalne ruchy. Często zamiast biec do schronu, nagle okazuje się, że przestaje logicznie myśleć i myśli o tym, iż nie pobiegnie do schronu, bo coś zostawił w mieszkaniu ważnego. To są takie rzeczy, które mówią o tym, że jesteśmy już na tak wysokim poziomie stresu, że czasami już myślimy nieracjonalnie. Jak sobie z tym radzić? Słuchajcie, każdy oczywiście musi poznać własnego siebie. Musi poznać swoje ograniczenia i musi też znać te swoje słabości albo te rzeczy, które powodują, iż go załamują. Do tego oczywiście można by wykorzystywać różne spotkania, czy to z psychologami, czy z innymi osobami doświadczonymi, ale pamiętajcie, że to, że wojna i stres, który jest na wojnie, jest całkowicie inny niż te stresy, z którymi macie do czynienia teraz. Teraz, kiedy żyjecie w innym świecie. W świecie, w którym jest pokój. Szkolenie opracowane przez weterana jednostki GROM oraz doświadczonego oficera wywiadu wojskowego. Znajdziesz tutaj aż 9 szczegółowo opracowanych modułów, które pokrywają szeroki zakres tematów. Od podstawowych technik przetrwania, przez zarządzanie zasobami i nawigację w terenie, aż po zaawansowane strategie ewakuacyjne i obronne. Zapisz się już teraz niezobowiązująco na listę oczekujących, bądź alfa dla swojej watachy. Wiedza prosto od profesjonalistów.